Cześć, tu Bartek czeka ze strony universalmemory.pl i .com. Kontynuujemy drugą część serii, która została zapoczątkowana w poprzednim odcinku, mianowicie jak węglowodany będą, mówiąc kolokwialnie, kraść różnego rodzaju składniki odżywcze. Więc w ostatnim filmiku dyskutowaliśmy sobie o witaminach, jak węglowodany będą powodowały zwiększone rozkładanie i wydalanie różnego rodzaju witamin, m.in. witaminy B1, B2, B3, witaminy C, witaminy B6 i tak dalej. Natomiast w tym odcinku omówimy sobie, jak hiperglikemia, czyli podwyższony poziom cukru i oczywiście powiązana z tym hiperinsulinemia, więc podwyższony poziom insuliny, będą oddziaływać na zwiększone wydalanie różnego rodzaju minerałów. I ponownie, tak jak podkreślałem na początku poprzedniego odcinka, chciałbym tutaj powiedzieć, że my będziemy się skupiać na tak zwanej jakby ostrej hiperglikemii, to mianowicie jak tymczasowe podwyższenie poziomu glukozy we krwi i poziomu insuliny we krwi będzie oddziaływać na stężenie minerałów, które będziemy omawiać, natomiast długofalowo efekty będą jeszcze gorsze w momencie, w którym dochodzi do choćby właśnie insulinooporności, jak wspominałem w poprzednim odcinku, ponieważ wtedy minerały będą dodatkowo wydalane i tak samo wiele dodatkowych witamin będzie rozkładanych, między innymi przez to, że są zwiększone potrzeby organizmu, jest zwiększony stres oksydacyjny przy insulinooporności, bo wtedy też oczywiście dochodzi do dużo częstszej hiperglikemii oraz będzie również dochodzić do różnego rodzaju uszkodzeń organów z czasem potencjalnie, szczególnie kiedy już mamy do czynienia z cukrzycą typu 2 i w tym przypadku będą dodatkowe mechanizmy, które będą oddziaływać na to zmniejszone wchłanianie witamin i minerałów, między innymi poprzez zmniejszoną absorpcję tych witamin i minerałów z jajt. Natomiast tak jak mówiłem, na tym nie będziemy się skupiać w tym filmiku, skupiamy się na ostrej hiperglikemii, więc tymczasowym podwyższeniu poziomu cukru spowodowanym większą dawką glukozy z dowolnego tak naprawdę źródła. Będzie się liczyło tak naprawdę, czy ten poziom glukozy został podbity. I na pierwszy ogień pójdzie nam magnez. Sieć powiązań między hiperglikemią a magnezem i również jakby taką bardziej chroniczną hiperglikemią a magnezem jest naprawdę szeroka. To jest taka pięknie uszyta sieć pajęcza różnego rodzaju powiązań i kłopotów, które będą się wzajemnie napędzać. O paru wspomnę w tej części, natomiast oczywiście bardziej szczegółowo będę je omawiać w innych filmikach, ponieważ tak naprawdę zasługują na swoje osobne filmiki. Zacznijmy od tego, że oczywiście magnez będzie używany w tak naprawdę każdym organie, w setkach różnego rodzaju reakcji. A magnez będzie, jeśli chodzi o takie powiedzmy szeroko zakrojone tematy, będzie potrzebny m.in. do regulowania pracy mięśni, do regulowania pracy nerwów. Natomiast co się dzieje właśnie z magnezem w przypadku, kiedy dochodzi do hiperglikemii, więc po raz enty podwyższonego poziomu glukozy? Po pierwsze, mamy dwa główne mechanizmy, na które magnez będzie rozkładany albo wydalany. Pierwszym tym mechanizmem jest to, że szybkie procesy tworzenia energii, o których sobie już wielokrotnie wspominaliśmy, więc na przykład glikoliza w tym przypadku, jak sobie omawiałem, więc rozkład glukozy na energię, czyli cząsteczki ATP. W procesie glikolizy będziemy produkować 2 cząsteczki ATP. W tym procesie magnez jest potrzebny na 6 różnego rodzaju szczeblach. Minimum, z tego co wiemy, wątpię, żeby to się zmieniło, jeśli chodzi o tę wiedzę, ale w minimum 6 różnego rodzaju reakcjach w procesie glikolizy jest używany magnez. Innymi słowy, im szybciej im więcej będzie tej glukozy w krwiobiegu i tym szybciej ona będzie musiała zostać rozłożona na cząsteczki energii ATP w procesie glikolizy, tym więcej będziemy zużywać magnezu. I proszę zauważyć, że to jest dokładnie, oczywiście mechanizmy są inne, ale mówiąc ogólnikowo, ten sam mechanizm, jeśli chodzi o witaminy m.in. B1, B2, B3 i B6, które sobie omawialiśmy w poprzednim odcinku. One są potrzebne w bardzo dużej ilości właśnie, żeby produkować cząsteczki ATP, czyli tego trifosforanu adenozyny, naszej waluty energetycznej organizmu, z glikolizy. Czyli im wyższy poziom glukozy, tym więcej będziemy musieli zużywać i tych witamin, i w tym przypadku magnezu. To jest pierwszy mechanizm. Drugi mechanizm natomiast polega na tym, że w przypadku hiperglikemii będzie dochodzić do zwiększonej reabsorpcji sodu w kanalikach proksymalnych nerek. Czyli ciało będzie trzymało się sodu
a za to będzie wydalało w pierwszej kolejności magnez i wapń. Do wapnia sobie dojdziemy, natomiast podsumowując krótko, wysoki poziom glukozy równa się retencja sodu w nerkach i wydalanie magnezu i wydalanie wapnia. I tutaj jest pierwsza z takich fascynujących konsekwencji, coś o czym mówiłem wielokrotnie, że na przykład zwiększona konsumpcja sodu nie jest żadnym problemem, wbrew temu co się mówi, bym powiedział kolokwialnie w tym naszym mainstreamie medycznym. To jest dopiero kłopot, kiedy mamy właśnie często podwyższony poziom glukozy i tym samym insuliny, ponieważ właśnie wtedy dochodzi do reabsorpcji sodu, czyli danie nerki trzymają sód, a zaczynają wydalać różnego rodzaju minerały, jak właśnie magnez, wapń, zaczynają wydalać potas. I dopiero właśnie w tym przypadku rzeczywiście zwiększona konsumpcja soi może powodować podwyższone ciśnienie. Jeśli nie będziemy sobie non-stop podbijać glukozy i insuliny, to zwiększona konsumpcja sodu, czyli między innymi soli, nie jest tak naprawdę kłopotem, ponieważ nerki nie będą kurczowo trzymać tego sodu, nie będzie tej kurczowej reabsorpcji tego minerału. Także na ten moment podsumowując jeszcze raz, zwiększone zużycie magnezu i to jednocześnie wydalanie będzie polegało na tym, że magnez jest potrzebny w procesie glikolizy w 6 różnego rodzaju reakcjach, żeby wyprodukować cząsteczki ATP, 2 cząsteczki ATP, dokładnie z procesu glikolizy. Natomiast druga część tego równania to jest w przypadku hiperglikemii będzie dochodzić do reabsorpcji sodu w nerkach i do zwiększonego wydalania wapnia i magnezu przede wszystkim oraz również potasu. I teraz jakie są tutaj fantastyczne różnego rodzaju pętle, które będą działać. Po pierwsze można zacząć od tego, że szacuje się, że mniej więcej między latami 40. a rokiem 2002 w jednym z takich badań przekrojowych pokazano, że ogólne stężenie magnezu w tak naprawdę wszystkich produktach spożywczych od zwierząt poprzez rośliny spadło mniej więcej 20-30% na przestrzeni właśnie paru dziesięciu lat. Czyli po pierwsze musimy wiedzieć, że ta dieta, którą my teraz mamy, ona ogólnie jest dosyć uboga, przynajmniej zdecydowanie uboższa w magnez niż było wcześniej. Dodatkowo, jeśli wajimy zgodnie z rekomendacjami, tak jak cały czas, dosyć otwarcie kpię z tych rekomendacji, wajimy 5 posiłków węglowodanowych dziennie, nie ma żadnej przerwy, nie ma żadnych postów, to w tym momencie wydalanie i rozkład tego magnezu już są na naprawdę wysokim poziomie. I teraz co dzieje się z czasem? Z czasem na przykład będzie dochodzić do upośledzenia tak zwanej pompy wapniowej czy wapniowo-magnezowej, jak niektórzy nazywają. To znaczy, że jeśli nie będzie dostatecznej ilości magnezu, wapń nie będzie w stanie być wypompowywany z komórek, czyli będzie dochodziło do zwiększonego wapnienia różnego rodzaju tkanek w organizmie. Coś, co jest bardzo powszechnie widoczne u osób starszych, że te zwapnienia, które oczywiście będą pojawiały się też naturalnie z czasem, ale zwiększone wapnienie różnego rodzaju organów, łącznie z tworzeniem się blaszek miażdżycowych w tętnicach, będzie właśnie powodowane między innymi niedoborami magnezu. Jakby takie badania, które to ładnie pokazują, jak niedobory magnezu będą wpływać na tworzenie się blaszek miażdżycowych, będziemy sobie osobno omawiać. Kolejnym ciekawym mechanizmem jest to, że ponieważ taka nieustanna hiperglikemia i hiperinsulinemia będą powodować podbicie różnego rodzaju katecholamin, więc tych naszych hormonów stresu, między innymi kortyzolu, to jakoś się trzeba rozłożyć. I teraz pytanie, jakie minerały będą brały udział w rozkładzie tego kortyzolu? Będzie to właśnie między innymi magnez w dosyć dużej ilości, będzie to wapń, będzie to cynk i selen również. Tym samym na dłuższą metę właśnie to jest jeden z takich mechanizmów, który dalej będzie zubażać czy odbierać naszemu organizmowi różnego rodzaju składniki odżywcze. Oczywiście w tym przypadku mówimy o minerałach. Kolejnym mechanizmem, ostatnim już, bo trochę odchodzę od tematu, będzie to, że szczególnie właśnie niedobory magnezu będą oddziaływać na zwiększanie hormonu, który nazywa się aldosteron. I szerzej o tym mówiłem w wywiadzie u Darii Łukowskiej na kanale Forma i Życie, o całej osi renina, angiotensyna, aldosteron. Natomiast właśnie niedobory magnezu między innymi będą zwiększać stężenie aldosteronu, co będzie prowadziło do dalszej retencji sodu i między innymi właśnie wydalania potasu. I do czego to będzie prowadzić? Podwyższonego ciśnienia. Więc
jeden z wielu powodów, dla których u osób z insulinoopornością i u osób z cukrzycą będzie podwyższony poziom ciśnienia. I jeszcze, żeby było ciekawie, to jest taka dwukierunkowa ulica, jeśli chodzi o regulację poziomu glukozy, czyli podwyższony poziom glukozy będzie odbierać nam magnez, mówiąc ogólnie w ciele, ale żeby było śmiesznie, jedną z funkcji magnezu będzie regulacja poziomu glukozy we krwi. Więc im mniej tego magnezu będziemy mieli właśnie przez tą głupią dietę, tym gorsza będzie nasza zdolność do regulacji poziomu magnezu. I to świetnie widać właśnie u osób, które mają kiepską dietę, czy mają już insulinooporność, czy nawet cukrzycę, które zaczynają suplementować magnez. Nagle się okazuje, że dużo łatwiej jest regulować ten poziom glukozy, ciśnienie zaczyna bardzo ładnie spadać, więc warto pamiętać, że to jest taka trochę błędne koło, czy dwukierunkowa ulica, jeśli chodzi o magnez i regulację poziomu glukozy. Następny w kolejce jest chrom. To jest taki prawdziwie śladowy pierwiastek, ponieważ on w organizmie rzeczywiście nie jest potrzebny w dużych ilościach, natomiast jedną z takich kluczowych funkcji w organizmie jest właśnie regulacja poziomu glukozy. I w jednym badaniu dosyć ładnie pokazano, co będzie się działo, kiedy my będziemy mocno podbijać ten poziom glukozy. I w badaniu tym brało udział 37 osób, było 19 kobiet i 18 mężczyzn. I to jest ciekawe. Dietą, która była punktem odniesienia, była dieta, w której było 35%, już 50% tej diety to były węglowodany, natomiast skład był taki, 35% tej diety to były węglowodany złożone, 15% to były węglowodany czy cukry proste. I grupą badawczą do tej naszej grupy odniesienia czy grupy kontrolnej była grupa osób, która spożywała na odwrót, czyli 35% węglowodanów z cukrów prostych i 15% z węglowodanów złożonych. I okazało się, że wydalanie chromu w moczu zwiększyło się u tych osób na tej drugiej diecie bardzo szybko od 10 do 300%. W 27 z 37 osób. Więc to jest jakby kolejny taki pokaz, jak szybko po prostu można wydalać minerały w momencie, w którym te diety są najzwyczajniej w świecie głupie. Jeszcze na końcu filmiku sobie wspomnimy między innymi, czy wspomnę o tych węglowodanach złożonych, węglowodanach proste i jak to będzie wpływać między innymi na pozbawianie nas tych składników odżywczych, witamin i minerałów, o których opowiadam. Jeśli chodzi o wapń, dosyć dużo początkowo takich badań, jak to często bywa zresztą w literaturze, odbywało się głównie in vitro, więc jak to się mówi w próbówkach, nie w żywym organizmie. Jedno z badań, które miało weryfikować, czy właśnie podobny mechanizm będzie zachodzić u ludzi, czy jeszcze raz, czy podwyższony poziom glukozy będzie wpływać na zwiększone wydalanie wapnia. Właśnie przeprowadzono taki eksperyment na 8 zdrowych kobietach, które miesiączkowały regularnie, były, że tak powiem, w pełni zdrowe i przez 4 dni podawano im po poście nocnym, poddawano ich testowi obciążenia glukozą, więc dostawały 75 gram czystej glukozy. No i nic zaskakującego, okazało się, że ilość tego wapnia była wydalana. Jeden z tych mechanizmów, który już wspominałem, jeśli chodzi o wapnie, polega na tym, że właśnie przy hiperglikemii będzie zwiększyło do zwiększonej reabsorpcji sodu w tych kanalikach prooksymalnych nerek i tym samym do zwiększonego wydalania magnezu i wapnia. Czyli po pierwsze mamy zwiększone wydalanie. Natomiast okazało się między innymi w tym badaniu, że takim drugim mechanizmem, który został odkryty w tym przypadku, czy jest potencjalnym wyjaśnieniem tego zmniejszonego poziomu wapnia u tych kobiet, jest to, że dochodzi do supresji hormonów przytarczycowych. I ponieważ te hormony przytarczycowe będą regulowały przede wszystkim gospodarkę wapnia i gospodarkę fosforanu, to w przypadku właśnie, kiedy dochodzi do supresji tych hormonów przytarczycowych, będziemy mieć zmniejszone stężenie jonów wapnia. Także to jest drugi mechanizm. I też warto zaznaczyć, że to jest jedna z takich potencjalnych jedna z potencjalnych przyczyn, dla którego właśnie osteopenia i osteoporoza jest tak szeroko rozpowszechniona wśród kobiet w Polsce. Oczywiście
Ja wspominałem w osobnym filmiku, jakie są różnego rodzaju inne mechanizmy, tak? Czyli na przykład zmniejszona konsumpcja białka, oczywiście zmniejszona konsumpcja też między innymi wapnia, za mało ruchu, nadmierna konsumpcja warzyw, w których istnieje wiele składników antyodżywczych, które będą blokować wchłanianie wapnia. Także oczywiście temat jest złożony, natomiast tutaj chciałbym przedstawić jakby kolejną taką nóżkę potencjalnie powodów, które będą powodować zmniejszone stężenie tego wapnia. Ponieważ tutaj zachodzi też taki ciekawy mechanizm. Ciało lubi równowagę. Jeśli przy hiperglikemii będzie dochodzić do supresji hormonów przytarczycowych, to znaczy, że w czasie, czy po pewnym czasie, w którym organizm uprzątnie tą glukozę na wyższym poziomie, ona zostanie jakby rozprowadzona po ciele przy pomocy insuliny, wtedy będzie dochodziło do wystrzelenia tych hormonów przytarczycowych. I jakby taka nadpobudliwość tych hormonów przytarczycowych będzie z kolei powodowała, że zwiększona ilość wapnia może być wyciągana z tkanek, między innymi właśnie z kości. Jeśli chodzi o fosforan, pierwsze badanie tego typu, przynajmniej pierwsze badanie, które kojarzę, które pokazywało, jak zwiększony poziom glukozy będzie oddziaływać na zwiększone wydalanie fosforanu, odbyło się w 1951, aż tak dawno temu. I tam na grupie 9 studentów pokazano, że podanie im dożynnej glukozy jeszcze po postach, w tym przypadku często omijano śniadanie, zwiększyło wydalanie tego fosforanu o 70, bodajże 6 czy 78%. I mówimy jeszcze raz tutaj o ostrym podwyższeniu fosforanu. Oczywiście, jak zawsze trzeba pamiętać, że jakby ta sieć powiązań w ciele między różnego rodzaju minerałami jest dosyć duża. Na przykład witamina D będzie między innymi odpowiadać za wchłanianie fosforanu. Tym samym na przykład jeśli nie będziemy kontrolować poziomu witaminy D, to może się okazać, że między innymi poprzez jego zmniejszone stężenie, czyli tej witaminy, stężenie fosforanu albo jego wydalanie będzie również przyspieszone. Niestety nie zaskoczę, tak naprawdę ten mechanizm, który już opisywałem wielokrotnie dla innych minerałów, będzie prawdziwy również dla cynku. Mianowicie właśnie przy hiperglikemii, przy tej ostrej hiperglikemii będzie dochodziło do zwiększonego wydalania cynku z moczem i ten mechanizm, bo nie wspominałem jeszcze do tej pory, się nazywa diureza osmotyczna. Mianowicie, że właśnie zwiększony poziom glukozy jest dla organizmu toksyczny, tym samym organizm stara się zawsze go pozbyć, stara się jak najszybciej rozłożyć tą glukozę i również będzie ją wysikiwać. Dlatego, jak wiele osób kojarzy, insulinooporność czy cukrzyca jest bardzo słusznie kojarzona z objawem zwiększonego wydalania moczu, czyli dosyć często oddawanie moczu, czy to w dzień, czy to w nocy, ponieważ jeszcze raz wysoki poziom glukozy jest toksyczny dla organizmu. I właśnie dochodzi do zwiększonego wydania cynku również w przypadku, również cynku w przypadku tej diurezy osmotycznej, chociaż mechanizmy również są inne omawiane w przypadku już insulinooporności, że dochodzi do zmniejszonego wchłaniania u osób z insulinoopornością cynku z jelit. Natomiast jeszcze warto wspomnieć, że mimo, że ten mechanizm jest znany, to też jest mnóstwo tych badań obserwacyjnych, które też pokazują właśnie średnie stężenie, czy takie niedobory cynku, jeśli chodzi o osoby z insulinoopornością i cukrzycą, i w zależności od badania, badanie będą w opisie, to polecam sobie przejrzeć. Te niedobory cynku takich osób będą wynosić od 10 do 20%. I ponieważ cynk też jest odpowiedzialny, oczywiście cynk tak naprawdę jest jednym z najważniejszych absolutnie minerałów w całym organizmie, natomiast dosyć często jeśli chodzi o facetów będzie wspominany w kontekście zwiększania produkcji testosteronu. To jest prawdziwe tylko i wyłącznie, znaczy suplementacja cynkiem pomoże w zwiększeniu poziomu testosteronu, jak pokazują badania, w jednym przypadku, kiedy mamy niedobory. Natomiast właśnie w przypadku szeroko promowanych diet, które będą jakby unikały produktów zwierzęcych, które są bardzo, bardzo bogate w cynk, będą promowały wysokie ilości węglowodanów, jakby nie powinno dziwić, że te stężenie testosteronu, oczywiście też pomijam czynniki i toksyny środowiskowe, spada tak naprawdę z dekady na dekadę. I dochodząc do końca, warto zrobić podsumowanie. Więc jeśli chodzi o węglowodany, czy ogólnie to, jak hiperglikemia, czyli podwyższony poziom glukozy we krwi będzie obniżać stężenie minerałów, przede wszystkim te minerały, które ucierpią w pierwszej kolejności, to będzie magnez, to będzie
będzie chrom, to będzie wapń, to będzie fosforan i to będzie cynk. Oczywiście, tak jak mówiłem, w przypadku już insulinooporności i cukrzycy różnego rodzaju patologiczne mechanizmy będą obniżać tak naprawdę stężenie całego mnóstwa innych minerałów, jak również będą jeszcze bardziej obniżać stężenie tych minerałów, o których mówiliśmy. Natomiast jeśli chodzi o zdrowe osoby, bo o takich sobie mówiliśmy, jeśli chodzi o te cytowane przeze mnie badania, czy głównie o takich osobach mówiliśmy, to właśnie te 5 minerałów będzie obniżonych. Dodatkowo do tego, przypominam, będzie dochodził obniżony poziom witamin, takich jak witamina B1, B2, B3, B6, witamina C, witamina A. Tym samym nie bez powodu mówię, że glukoza, czy podwyższony poziom glukozy powodowany oczywiście konsumpcją węglowodanów będzie tak naprawdę jednym z największych, takich najpaskudniejszych składników antyodżywczych. Natomiast warto sobie wyklarować jedną rzecz, bo oczywiście to jest jakby moja wina, bo nie wyjaśniłem tego szerzej, bo liczyłem, że wiele osób będzie w stanie zrozumieć, a chociaż oczywiście też sporo osób zrozumiało, jak to się ma do diety. Przede wszystkim oczywiście kłopot będzie się pojawiał wtedy, kiedy mamy diety wysokowęglowodanowe. I same takie diety już będą powodowały wszystkie te kłopoty, będą aktywizowały wszystkie te mechanizmy, o których sobie mówimy. Natomiast też dieta diecie nie będzie różna. W tych badaniach, które omawiałem, przede wszystkim dosyć często my mówiliśmy tak naprawdę o obciążeniu glukozą. Dostawaliśmy dawkę czystej glukozy. Natomiast glukoza jest oczywiście taka podawana w ramach testów obciążenia, pozbawiona absolutnie wszystkich składników odżywczych. Tak więc można powiedzieć, jest to tak naprawdę dosłownie puste kalorie, które będą tylko podwyższać łatwo poziom cukru. W przypadku produktów pełnowartościowych oczywiście będziemy również dostawać różnego rodzaju minerały, będziemy dostawać różnego rodzaju witaminy, więc w przypadku produktów pełnowartościowych, takich jak choćby warzywa czy owoce, to nie jest, że tak powiem, aż tak bezpośrednie oddziaływanie tego podbicia cukru na wydalanie tych minerałów, ponieważ one są częściowo, czyli witamin, ponieważ one są częściowo uzupełniane. Także na pewno samym kłopotem będą diety wysokowęglowodanowe. Natomiast w ramach tych diet nawet wysokowęglowodanowych największym kłopotem będą różnego rodzaju cukry proste. Tak, im więcej będzie tych cukrów prostych, tym będzie gorzej. Znaczy różnego rodzaju, oczywiście też już pomijam, słodkie napoje, fast foody, ale też takie rzeczy jak, nie wiem, ryż, chlebki i tym podobne. Chociaż nawet tutaj możemy sobie znajdować wyjątki, prawda? Chleb też może mieć relatywnie niski indeks glikemiczny, jeśli będzie przygotowywany w odpowiedni sposób. Nie mówimy o takich typowych białych, paskudnych chlebkach z supermarketu. Także że tak powiem, takie komponenty diety będą przede wszystkim najbardziej problematyczne, ale możemy sobie wyróżniać różnego rodzaju inne mechanizmy, które będą potęgować to potencjalnie. W testach obciążenia glukoza kłopotem jest to, że podajemy tylko glukozę. Coś, co tak naprawdę na naszych polskich dietach, czy tak naprawdę w większości diet europejskich, nie istnieje. To nie jest tak, że spożywamy czystą glukozę. Spożywamy najczęściej mieszanki cukrów i mieszanki tłuszczy. I tu pojawia się olbrzymi kłopot, ponieważ w tym przypadku zostaje aktywizowany cykl Randla, o którym wielokrotnie mówiłem, mianowicie, że utlenianie glukozy i utlenianie tłuszczy jest bardzo utrudnione w momencie, w którym one będą się znajdować jednocześnie w krwiobiegu, czyli będzie zwiększony poziom trójglicerydów i zwiększony poziom glukozy. W tym przypadku i ten poziom trójglicerydów i ten poziom glukozy będzie utrzymywać się dużo dłużej niż w momencie, w którym mamy ogólnie wyższy poziom samych węglowodanów bez wysokiego poziomu tłuszczy i na odwrót. Także te typowe polskie diety czy sugestie, jak powinniśmy jeść, są nieporozumieniem. I dodatkowym takim komponentem, który będzie bruździć, jest włączanie w to fruktozy. Patrząc na badania, glukoza, bym powiedział, nie jest w 1/5 tak problematyczna jak fruktoza. Dopiero jeśli będziemy mieć mieszanki glukozy i fruktozy, dochodzi do masakry, jeśli chodzi o ciało i dysregulację tych wszystkich mechanizmów, o których mówiłem i które pokazują, jak zarządzamy minerałami. Także mam nadzieję, że takie krótkie podsumowanie też pozwoli zrozumieć, że nie chodzi tylko i wyłącznie o zwiększoną konsumpcję węglowodanów. Same proporcje tych węglowodanów, czyli
węglowodanów prostych do węglowodanów złożonych, konsumpcja błonnika między innymi, który będzie obniżać poziom glukozy, one wszystkie będą miały wpływ, natomiast mam nadzieję, że jedno, co da się na pewno też wysnuć z tego, to jest ogólne podbijanie poziomu glukozy jest po prostu głupim pomysłem. Nawet jeśli ktoś by się uparł na spożywanie tylko i wyłącznie węglowodanów złożonych i to będzie się odbywać wielokrotnie w ciągu dnia, czyli będzie te 5 posiłków, również ten mechanizm będzie działać. Tak, czyli jeśli walimy płateczki owsiane z oczywiście dużą dawką fruktozy, bo będziemy mieli jakieś tam ilości suszonych owoców, tak jak wiele osób dodaje, potem walniemy kanapeczkę, potem na obiad ziemniaki i tak dalej. To jest właśnie ten mechanizm, który sobie omawialiśmy, czy te mechanizmy, które sobie omawialiśmy, one będą w pełnej krasie zaaktywizowane i będą nam działać. Także warto pamiętać, jak ogólnie będzie wyglądało podsumowanie, powiedzmy sobie, tej całej sytuacji. Dzięki piękne, to wszystko z mojej strony. Wszystkie badania jak zawsze będą znajdowały się w opisie albo pierwszym komentarzu, bo pewnie się nie zmieszczą, znając życie. Jeśli interesuje Cię szybkie zapamiętywanie informacji, czy to z medycyny, dietetyki, prawa, informatyki, czy różnego rodzaju dziedzin, gdzie istnieje duża ilość informacji do zapamiętania, czy chciałbyś się przebranżowić, to polecam swój kurs Experts Incubator, czyli kuźnia ekspertów, gdzie pokazuję, jak samodzielnie nauczyć się dowolnej dziedziny od A do Z i kurs odbywa się pod moją opieką merytoryczną. Polecam również dla osób, które chcą nauczyć się szybko i skutecznie uczyć języków obcych, mój kurs Vocabulary Labs, więc laboratoria językowe, który również pokazuje, jak nauczyć się samodzielnie tego języka, żeby nie wydawać non-stop pieniędzy na kursy, książki, aplikacje i wszystkie tym podobne rzeczy. Jeśli interesuje Cię właśnie zapamiętywanie, języki obce, między innymi zapraszam do zapisania się do mojego newslettera na polskiej stronie, link znajduje się w opisie. Jak zawsze 3 piosenki rockowe w pierwszym komentarzu przypiętym na górze, żeby mnie spędzić czas również po wysłuchaniu tego odcinka. I jeśli ktoś chciałby zostać patronem strony kanału i wspierać jego rozwój, to polecam właśnie zostać patronem za 40 zł miesięcznie. Do Twojej dyspozycji wtedy są fiszki z informacjami do tego odcinku i paru 10 ostatnich odcinków, dostęp między innymi do forum, gdzie odpowiadam na pytania i tym podobne. Dzięki piękne za wysłuchanie tego odcinka i w następnym, to znaczy ostatnim odcinku tej trylogi omówimy sobie wpływ fruktozy na między innymi deprywację energetyczną, czyli jak będzie zwiększony poziom fruktozy odbierać nam cząsteczki ATP. I to tyle. Dzięki piękne za wysłuchanie odcinka i do zobaczenia.